Powiem wam, że czuję się nieco dziwnie, bo nie mam ze sobą ani drona, ani nawet żadnego mikrofonu czy lampy, co w moim przypadku jest nieco dziwne. Zazwyczaj na urlopy zabieram ze sobą takie rzeczy, ale mam ze sobą GoPro i zabiorę was w tym odcinku ze sobą na mały, kilkudniowy wyjazd do Budapesztu. Pokażę wam kilka ujęć, może będzie to taki vlog nagrywany kamerą GoPro Hero 10, więc jest to też taki nieoficjalny test tej kamery i zdecydowanie nieopłacony. Także zostawcie lajka i widzimy się w tym odcinku. Lecimy! Nigdy tego nie zrozumiem. Tak dużo ludzi ustawia się zawsze w kolejce i czeka na wejście, zamiast po prostu posiedzieć i wejść, jak już wchodzisz od razu do samolotu, a nie stoisz i czekasz. A jak ty robisz na lotnisku? Napisz oczywiście w komentarzu, a ja już... O, chyba już mnie wołają. Idę do samolotu. No i jestem już w Budapeszcie, za mną żółty tramwaj, a ja zmierzam właśnie w kierunku jednego z najpopularniejszych budynków w tym mieście, czyli parlamentu. Przed chwilą widzieliście też kilka ujęć z podróży tutaj. Powiem wam tak, jest bardzo fajnie. Jakbym miał porównać do innego miasta, w którym byłem, to trochę taki Zurich połączony z Warszawą i może taka północ Włoch, coś takiego. Wyobraźcie sobie takie połączenie Polski, Szwajcarii i Włoch. No i to właśnie gdzieś mniej więcej będzie Budapeszt. Po drodze też była ciekawa historia z panem, którego spotkałem w sklepie i zapytałem go, jak kupić bilet, no bo szukałem jakiegoś automatu z biletami. Okazało się, że biletów nie można kupić ani w biletomacie, ani w sklepie, tylko u kierowcy. No ale pan Węgier podwiózł mnie kawałek na przystanek, powiedział: Polak, Węgier, dwa bratanki, przytoczył powiedzenie. Słyszałem je wcześniej, ale nie spodziewałem się, że działa ono aż tak skutecznie w praktyce, także miłe zaskoczenie, a ja lecę dalej zwiedzać. Dzisiaj dzień pierwszy. Budynek parlamentu w Budapeszcie i w tej okolicy, słuchajcie, jest strasznie pusto. To jest tak, jakby to porównać do Starego Miasta w Warszawie. Tutaj za mną jest kolumna Zygmunta. Można by tak to porównać i naprawdę, słuchajcie, jest tutaj pusto. To jest gigantyczny plus, bo gdyby było tutaj przeludnione turystami, to miejsce nie wyglądałoby aż tak ładnie, a te budynki, słuchajcie, naprawdę robią fenomenalne wrażenie. Tam niestety dalej podejść nie można, bo tutaj są oznaczenia. O, dokładnie takie, może mówicie po węgiersku. Iratkozz fel a YouTube csatornámra.
Nie no, jest też po angielsku, ale język węgierski nie jest wcale taki prosty do rozpoznania. No ale znak jest jednoznaczny, nie można tam wejść, bo to już jest teren parlamentu Węgier. Także bardzo fajny plac, bardzo fajne miejsce. Jeszcze udało się to zobaczyć pierwszego dnia, kiedy jest naprawdę piękna pogoda, także coś niesamowitego. Ten budynek na pewno znacie z pocztówek, nawet jak wpiszecie sobie w Google Budapeszt, no to pierwsze co Wam wyjdzie to właśnie ten budynek. Co to jest? Jest to parlament, trzeci pod względem wielkości na świecie, tego typu. To miejsce na pewno znacie, bo jest to najsłynniejszy budynek w Budapeszcie, znany ze wszystkich pocztówek. Nawet jak wpiszecie w Google Budapeszt, no to pierwsze co Wam wyskoczy, no to właśnie ten budynek, czyli budynek parlamentu Węgier, który jest trzecim co do wielkości na świecie tego typu budynkiem, o powierzchni 18 000 metrów kwadratowych. Z ciekawostek, był tu kręcony film Mission Impossible z Tomem Cruise'em. Bodajże część czwarta, także Tom Cruise gdzieś tutaj jeździł sobie, być może tam, gdzie za mną te samochody. A ja teraz jestem po stronie Budy, bo to miasto dzieli się na część Buda i Peszt. I właśnie w ten sposób powstaje nazwa tego miasta. Buda to jest ta część od lewej strony, patrząc na mapę, czyli ta część zachodnia, która jest zdecydowanie bardziej górzysta. Jest tutaj też z mojego doświadczenia kilku dni nieco gorsza komunikacja, ponieważ mamy w Budapeszcie 4 linie metra, z czego tak naprawdę tylko 2 dojeżdżają na drugą stronę Dunaju. No i mają tutaj może 3-4 stacje. Tymczasem po stronie tamtej, czyli po stronie Pesztu, no tam mamy po prostu tych przystanków mnóstwo. Możemy jeździć z góry na dół, podziemnymi kolejami. No a tutaj niestety takiej opcji nie ma. Czy lewa część jest taka biedniejsza? Nie wiem. Chyba nie, ale jest różnica architektoniczna zdecydowanie. Ja większość czasu spędzałem właśnie po stronie Pesztu, czyli po tamtej stronie. No ale budynek parlamentu najlepiej wygląda właśnie z drugiej strony Dunaju, także właśnie teraz się tutaj po to wybrałem. Weekend, w który jestem w Budapeszcie, odbywa się tutaj Formuła 1. Bon départ de Lewis Hamilton qui garde l'avantage. Attention quand même à Verstappen qui essaye de prendre l'intérieur et Lando Norris juste derrière. Oh, c'est chaud, c'est chaud. Więc na mieście ruch jest pewnie dużo większy niż normalnie, a na chodnikach można spotkać ludzi w koszulkach
fanowskich, czyli tutaj przede mną idzie pan z logo Ferrari, przed chwilą był też Mercedes, także no, jak widzicie, dzieje się, a ja chciałbym wam jeszcze powiedzieć o tym, o, ludzie machają, fajny klimat, chciałbym wam powiedzieć o tym, jakie tu są ceny, bo lecąc do Budapesztu myślałem, że będzie tutaj taniej niż w Polsce, w Warszawie, na przykład dlatego, że lokalna waluta, czyli forinty, no nie jest to zbyt mocny pieniądz. W każdym razie ceny są bardzo, bardzo zbliżone do Polski, a szczególnie do Warszawy. Ceny komunikacji miejskiej, jedzenia, butelki wody, to wszystko plasuje się mniej więcej tak jak ceny obecnie w Polsce, w Warszawie. I to niestety raczej bardziej w centrum niż gdzieś na obrzeżach, także nie jest tutaj mega tanio, ale porównując do na przykład Zurichu czy Monachium, to wtedy faktycznie tanio jest. Więc ile brać pieniędzy na taki wyjazd? Myślę, że dziennie, jeżeli będziecie mieli około 50 euro, to będzie ok. Oczywiście zależy, co chcecie jeść, ile chcecie zobaczyć miejsc i czym podróżować. Także tak to tutaj wygląda. Schody, ale już niedługo. Udało się, góra Gellérta zdobyta, czyli prawdopodobnie najwyższy punkt widokowy w całym Budapeszcie. Niestety sam szczyt na samej górze jest niestety w remoncie, więc tam się wejść nie udało, ale na dziko widoki też są fajne. Także warto było tu wejść. Góra ma ponad 250 metrów. Może się wydawać, że to nie jest dużo, ale w przestrzeni miejskiej robi to robotę i jest panorama w zasadzie całego miasta, także warto było tu wejść. Zobaczcie teraz kilka kadrów, jak wygląda Budapeszt właśnie stąd. Drobna poprawka. Góra Gellérta ma jednak 235 metrów nad poziomem morza, nie 250. Można by tak tu siedzieć cały dzień. Czasem trzeba się trochę namęczyć, żeby ustawić dobry kadr, żeby znaleźć odpowiednie miejsce, dobre światło, no i też fajnie, żeby to coś za nami było fajne, a za mną jest budynek parlamentu, a ja znajduję się na wyspie Margaret, tak się to nazywa. W ogóle bardzo fajna sprawa, bo to jest tak jakby most, od którego odchodzi jeszcze taka dodatkowa część mostowa, żeby się właśnie na tę wyspę przedostać. Wkleję wam teraz screena z Google Maps, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Ponownie tutaj przydałby się dron. W każdym razie, słuchajcie, to jest dobre miejsce na to, żeby opowiedzieć wam trochę o tym, czym są dla mnie podróże, dlaczego lubię podróżować i dlaczego też na tym kanale YouTube będę wam chciał o swoich podróżach opowiadać i zabierać was, może nie na wszystkie, ale na te najciekawsze na pewno. Słuchajcie, podróże to jest coś, co odkryłem w zeszłym roku po wyprawie na Teneryfę. Cześć! Pozdrawiam was serdecznie z miejsca, które może wam trochę przypominać inną planetę. Dziś wstałem dość wcześnie, ale chyba opłacało się. Słuchajcie, wschód słońca na Teneryfie. Za tej wielkiej góry za moment już wyjdzie słońce. Mój ostatni wieczór na Teneryfie. Nawet na początku tego roku, po wyjeździe do Londynu na dosłownie 4-5 dni. Cześć, witam Cię w mojej pierwszej relacji na Instagramie prosto z Londynu. Dziś witam się z Wami z kompletnie innej części Londynu. Mianowicie jestem teraz na Canary Wharf. Rozpoznajecie to miejsce? Chinatown w Londynie. Cześć! Dzisiejszy dzień rozpocząłem bardzo intensywnie i bardzo ciekawie, bo od pojechania do dzielnicy Londynu Chelsea.
Tower Bridge, chyba najbardziej znany most w Londynie. Tutaj jest jeszcze London Bridge, ale on nie robi aż tak dużego wrażenia na mnie jak ten most. Zrozumiałem, że podróżowanie po świecie jest dla mnie czymś niesamowitym, słuchajcie. I tak naprawdę mógłbym każde swoje pieniądze przeznaczyć na to, żeby zjeździć świat. I docelowo kiedyś myślę, że mi się to uda. Też bardzo się cieszę, że mam taką pracę, że mogę w niej podróżować po świecie, bo z moim klientem BMW byłem w zeszłym roku w Szwajcarii, w tym roku byłem we Włoszech, we wrześniu wybieram się do Monachium, także można trochę tego świata zwiedzić. No a dziś ten wyjazd do Budapesztu tylko i wyłącznie rekreacyjny i taki nie do pracy, ale żeby sobie odpocząć i zobaczyć kolejną europejską stolicę. Bardzo tu jest fajnie, więc za moment się tutaj może gdzieś nawet uda mi się tutaj położyć, odpocząć, bo jest tutaj bardzo cicho. Tutaj słychać tylko tramwaje, które jeżdżą tym mostem. Ale możecie dać znać w komentarzu, czy Wy lubicie podróżować i jakie miejsca w Europie, ale nie tylko, polecacie, żeby odwiedzić. Mój styl podróżowania to chodzenie po mieście, czy niekoniecznie po mieście, ale chodzenie po jakichś miejscach, które chcę zobaczyć, rozmawianie z lokalnymi ludźmi, jeżdżenie transportem publicznym, próbowanie lokalnych smaków. To jest coś, co mnie interesuje. Żadne wakacje all inclusive. Jeżeli Wy takie lubicie, ok, spoko, rozumiem, ale jeżeli jest tutaj na tym kanale ze mną kilka dusz podobnych do mnie, no to możecie się odezwać śmiało w komentarzu, będzie mi bardzo miło. Także słuchajcie, nie pomyślałbym, że będę mógł sobie tak usiąść nad Dunajem z ładnym drugim planem i trochę do Was pomówić. Także cieszę się, że jesteście w tym miejscu, że obejrzeliście ten odcinek, bo moja przygoda z Budapesztem już powoli się kończy. Jutro z samego rana mam samolot do Warszawy, także dzięki, że byliście ze mną. Pokazałem Wam tutaj kilka fajnych kadrów, kilka ujęć, ale też jeszcze wciąż poszukuję tego schematu, tego sposobu, w jaki mogę pokazywać Wam swoje podróże. Cały ten film został nagrany GoPro Hero 10, które mogę Wam nawet pokazać, w jak śmieszny sposób jest teraz zamontowane. Wygląda to dokładnie tak, także jest to, przyznacie, fajna konstrukcja. No i co, w tym odcinku to by było już na tyle. W kolejnym prawdopodobnie zabiorę Was na plan filmowy, nie wiem jeszcze na jaki, ale zapowiada się po powrocie do Polski dużo ciekawych nagrań, także z pewnością będę Wam to tutaj na tym kanale YouTube pokazywał. Także poproszę o lajki, subskrypcje, napiszcie w komentarzu, gdzie Wy lubicie podróżować, a ja jeszcze tu chwilę posiedzę. Wszystkiego dobrego dla Was i dzięki za tego vloga. Cześć!